Jestem licealistką. W tym roku piszę maturę i coraz częściej zastanawiam się nad tym, jak będzie wyglądała moja przyszłość i czy ona w ogóle będzie istnieć, bo stoimy w obliczu bardzo dużych zmian, a zwłaszcza klimatycznych. Ale może od początku. To ponad 2 lata temu siedziałam zwyczajnie w łóżku i przeglądałam po prostu Facebooka. I niby jest to taka czynność, która każdemu z nas zajmuje jakąś część dnia. Nagle wyświetlił mi się jednak post: zgłoś się do Młodzieżowej Rady Klimatycznej. I pomyślałam, że może to jest dla mnie szansa, żeby to całe moje zmartwienie wreszcie przekuć w coś, co może być przydatne. Miałam już dość pustych słów polityków i dość ciągłego zdzierania sobie gardła na demonstracjach, które nikt nie słuchał. Kiedy jednak wysyłałam zgłoszenie, wiedziałam, że to, co robimy na ulicach, ma sens. Ci, w których odpowiedzialności leży zapewnienie nam dobrej i bezpiecznej przyszłości, zaczęli słuchać naszego głosu. I to wcale nie dlatego, że mieli taki kaprys, tylko dlatego, że my, młodzi ludzie, to sobie wywalczyliśmy. Młodzieżowa Rada Klimatyczna nie była powoływana jako kolejne sztuczne ciało doradcze, lecz jako realny głos młodych ludzi, jako realna inicjatywa moich rówieśników i rówieśniczek, w których rękach znalazło się realne narzędzie do wywierania presji i wpływu na to, co dzieje się w instytucjach decyzyjnych. To bardzo ważne, bo właśnie to, co zapada za ich murami, ma bezpośredni wpływ na naszą przyszłość. I wywieranie wpływu przez młode osoby jest tak szczególnie ważne w sprawach klimatu, bo to my, młodzi ludzie, w przyszłości będziemy zmagać się z kolejnymi pożarami, z suszą, z kolejnymi tajfunami, pożarami i innymi kataklizmami, które będą powodować głód, zdestabilizowania całych krajów i masowe migracje klimatyczne. I to właśnie młodzi ludzie kilka lat temu sprawili, że tematyka zmian klimatu trafiła na czołowe tematy w debacie publicznej. Bo my nagłaśniamy ostrzeżenia osób ze świata naukowego, dzięki czemu wywieramy wpływ na rządy i korporacje na całym świecie. I to w końcu doprowadzi do zmiany, której potrzebujemy. Bo to jest najwyższy czas, żeby stworzyć więcej przestrzeni dla młodych osób. Bo mi marzy się, aby nastolatki nie służyły tylko i wyłącznie jako ładne tło do zdjęć, żeby rozmowy z nami nie sprowadzały się tylko do uśmiechów i uściśnięć dłoni, żeby nasze opinie i komentarze wreszcie zostały usłyszane, bo możemy i będziemy mówić na równych zasadach o tym, jak ma wyglądać nasza przyszłość, bo to my odczujemy jej skutki. Każdy z nas jest częścią zmiany społecznej. Codziennie odzyskujemy ją i piszemy na nowo. Niesiemy dalej głos nauki i organizujemy się. My spełniliśmy naszą powinność. I teraz chciałabym, żeby każdy z Was zadał sobie pytanie, czy to, co robicie, jest wystarczające, żeby uratować naszą przyszłość? I czy pomożecie nam, żeby dalej nieść te zmiany? To Wasza odpowiedzialność i Wasze decyzje, na które czekamy, bo zegar tyka.